To nagranie jest dla każdego empaty oraz dla każdej innej osoby, która odczuwa dużo emocji. Witaj, piękna duszo, mam na imię Joanna i wspieram w odkrywaniu wewnętrznej mocy. I do nagrania dzisiejszego filmiku zainspirował mnie mój dzisiejszy poranek, a dokładnie to, że było mi dzisiaj bardzo trudno wstać rano z łóżka. Ale nie dlatego, że byłam śpiąca, że spałam za krótko, ale dlatego, że czułam olbrzymie zmęczenie emocjonalne w ciele. I zaczęłam przyglądać się tym emocjom, które w moim ciele się pojawiały. I dość szybko uświadomiłam sobie, że one nie mają w ogóle żadnego związku z sytuacją aktualną w moim życiu, że nie mają w ogóle związku ze mną. No ale oczywiście mój umysł szukał cały czas odpowiedzi, więc bardzo dużo myśli się pojawiało w moim umyśle, a z kolei ego kierowało te myśli w stronę obwiniania siebie. Więc chciałam Cię zapytać, czy zdarzył Ci się może taki poranek? A może zdarzyła Ci się podobna sytuacja w ciągu dnia, na przykład w jakimś miejscu publicznym, gdzie było dużo ludzi. I na przykład nagle poczułeś w sobie dużo negatywnych emocji albo zauważyłeś dużo negatywnych myśli. Zdarzyła Ci się taka sytuacja? Przypomnij sobie. Bo jeżeli taka sytuacja miała miejsce, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jesteś empatą. A empata to jest taka osoba, która właśnie odbiera myśli i emocje innych ludzi. Kiedyś mi się wydawało, że empatów jest w ogóle bardzo mało. Że są to osoby wysoko wrażliwe, tylko te osoby, które pracują z ludźmi. Natomiast teraz mam takie przekonanie i wrażenie, że jest nas bardzo dużo, że praktycznie każda osoba jest empatą. Więc tym bardziej bardzo ważne jest uświadomienie sobie, że to, że myślę jakieś myśli i to, że odczuwam jakieś emocje, to wcale nie oznacza, że są to moje myśli i moje emocje. I nawet idąc dalej, nawet jeżeli myśli, które myślę i emocje, które odczuwam, mają jakiś związek z moją sytuacją życiową, moim aktualnym życiem, to wcale nie oznacza, że one są częścią mnie. Bo umysł ma taką umiejętność, a w zasadzie do tego został stworzony, aby myśleć myśli. I umysł trochę tak produkuje i wypluwa myśli. Pewnie zdarzyło Ci się pomyśleć kiedyś jakąś myśl, która była nie wiadomo skąd w ogóle. Skąd ona się pojawiła w mojej głowie. No a potem zwykle za tymi myślami idą emocje w ciele. Bo tak naprawdę emocja to jest komunikacją naszego mózgu z ciałem, żeby ciało wiedziało, co umysł pomyślał. Więc warto jest spojrzeć na myśli jak na radio i w zasadzie na muzykę z radia, ale nie naszego radia. Czyli jak słyszymy muzykę z czyjegoś radia. I można sobie zadać takie pytania. Co jeżeli ja jestem tylko świadoma myśli? I jak w ogóle stwierdzić, że dana myśl jest moja? Bo tak naprawdę my jesteśmy jedynie świadomi myśli. Myśli przychodzą i odchodzą i nawet jeżeli one są w jakiś sposób związane z naszym życiem, to tak naprawdę one są odzwierciedleniem naszych marzeń i naszych przekonań na temat nas samych i naszego życia. Więc jak sobie pomóc? Jak przestać być niewolnikiem myśli? Bardzo rekomenduję praktykę właśnie nieidentyfikowania się z myślami i emocjami i traktowania właśnie myśli i emocji jak filmu, który oglądasz w kinie bądź w telewizji. Bo jak oglądasz ten film, to wcale nie uważasz, że on jest na Twój temat. I wcale nie myślisz, że on przekazuje jakąś informację o Tobie. Po prostu oglądasz film w kinie bądź w telewizji. I zachęcam do traktowania właśnie w ten sposób myśli i emocji. Bo szczególnie jako empaci
Doświadczamy bardzo dużo myśli i emocji, które nie są nasze i dodatkowo mamy taką tendencję utożsamiania się z nimi. A bardzo fajna taka i budująca informacja jest taka, że te myśli negatywne, które myślę i te emocje negatywne, które odczuwam, to tak naprawdę ja w służbie dla świata oczyszczam dla wspólnej świadomości, dla kolektywu. A emocje uleczam dla innych, dla wspólnej świadomości. A z kolei pozytywne myśli i pozytywne emocje to jest tak naprawdę moja pomoc w aktywowaniu energii, która spływa na Ziemię w tym momencie. Więc co ja zrobiłam dzisiaj rano? Najpierw medytowałam, a potem poszłam biegać. I przyglądałam się właśnie tym myślom i tym emocjom, nie identyfikując się z nimi. I muszę przyznać, że dało mi to bardzo dużo lekkości, a również tak pobudziłam tą swoją wewnętrzną moc i poczułam się taka w pełni mocy, właśnie jak sobie przypomniałam, że właśnie dlatego, że odczuwam te negatywne myśli i te negatywne emocje, to jest tylko sygnał dla mnie, że ja oczyszczam je dla świata, oczyszczam je dla innych i uleczam je dla innych. I to dało mi bardzo dużo mocy. Jak również chciałabym Cię zachęcić właśnie do tego, żeby nie identyfikować się na co dzień z żadnymi myślami i z żadnymi emocjami, które się w Tobie pojawiają i pamiętać, że to, co negatywne, to oczyszczasz i uleczasz dla świata, a to, co pozytywne, aktywujesz dla świata. Bardzo Ci dziękuję za uwagę i przesyłam Ci dużo miłości.